Hejka, z tej strony Short, witam was na moim kanale. Ostatni filmik z oglądaniem Q&A sprzed dekady wam się podobał. Jako że nastał 2026 rok, możemy to powtórzyć. Ponieważ mamy kolejnego Q&A. Ten powinien być jednak ciekawszy, bo został on podzielony na dwie części. Został on nagrany 16 stycznia, kolejny pojawił się 23 stycznia i tutaj już pytań na pewno było więcej, ponieważ to były czasy hangoutów, gdzie już byłam na tych właśnie czatach, pisało się z ludźmi z community, więc no cóż, zaczynajmy. Hej moi kochani! W tym filmiku chciałabym odpowiedzieć na pytania do Q&A. Ponieważ mam sporo pytań, Q&A będzie podzielone na dwie części. Ile mam figurek LPS? 102. O mój Boże! Jakby mój obecny montaż nie jest jakiś turbo nowoczesny. Jak jakieś przybliżanie, wiecie, oddalanie, kadrowanie, w ogóle zabawa tym montażem, żeby film nie był nudny, ale na szczęście to, czego się trochę już pozbyliśmy, to jest to przyspieszanie i zwalnianie głosu. W sensie, don't get me wrong, czasami ma to fajny aspekt humorystyczny, aczkolwiek w tamtych czasach, te 10 lat temu, był on strasznie nadużywany. Jakby nie wiem, po co tutaj był ten pitch. To jest tylko w tym momencie próba odwrócenia waszej uwagi, bo już polegam na pierwszym pytaniu, bo ja nie mam pojęcia, ile mam figurek. Przyznaję się, w jakimś filmie wspominałam, że coś tam na LPS Merch mam pozaznaczane, ale nie wiadomo czy wszystko i nie można tam zaznaczyć powtórek i w sumie, nie wiem, z 350 tam może figurek było, aczkolwiek wiem, że mam ich więcej i oscyluję dalej w tej liczbie około 400, ale nie powiem wam, nie chce mi się tego liczyć. Czy popieram tęczowe profilowe na Facebooku? Nie. Jezus Maria, jaki homofob! O mój Boże! Dobrze, ale teraz cofnijmy się tak 10 lat wstecz. Ja osobiście nie pamiętam w tym momencie, o co chodziło z tym tęczowym profilowym na Facebooku. Więc w tym momencie sobie to wygooglowałam i Google, niestety też AI, mówi, że w 2016 roku tęczowe zdjęcia profilowe na Facebooku były popularnym sposobem wyrażenia poparcia dla legalizacji małżeństw jednopłciowych w USA. Nie pamiętałam tego faktu, nawet nie wiem, jak to skomentować. Wiecie, jak to z każdym trendem. Na początku ma on jakieś znaczenie, a czasami to się może gdzieś rozmyć. I ja wam powiem tak, że w momencie, kiedy powiedzmy to trendowało, w cudzysłowie mówiąc, ja nie do końca wtedy wiedziałam, o co z tym chodzi. Myślałam, że sobie chyba ludzie to po prostu for fun robią i jak byłam ale po co? Ale na co to komu? That's so stupid. Ale wiecie, to była młoda Shori, która nie do końca wiedziała, co się dzieje na świecie i też nie do końca wszystko śledziła. Nie, żeby to się zmieniło gdzieś na przestrzeni lat, bo staram się coś tam wiedzieć, ale też nie zagłębiać się w jakieś, wiecie, tematy polityczne, niepolityczne, bo ja na co dzień walczę z samą sobą. Boże, i teraz zostanę skancelowana za homofobię. Znowu. Nie wiem jak to jest, ale na przestrzeni lat nieraz zostałam nazwana homofobem albo transfobem i jestem jak bro, what the actual fuck. Którą kupiłam jest z października, jest to gejowa lampka. I pomyślicie sobie, okej, jaki to ma związek z LPS? No cóż, ja jestem gejem i kupiłam gejową lampkę, Olgewal, te sprawy, Pytanie od Doj. Co byś zrobiła, jakbym przyszła do ciebie w nocy i prosiła o autograf? Zaprosiłabym cię, dała autograf, no i zrobiłaby imprezkę. Bro, co to jest za pytanie? Po pierwsze, nikt by nie przyszedł do mnie w nocy po autograf. Jestem nikim w tej społeczności. Niektórzy mają niekoniecznie poprawne mniemanie o mojej osobie, ponieważ zdarzyło mi się spotkać z taką opinią, że niektórzy myślą, że jestem jakaś popularna, a patrząc po moich statystykach, po mojej ilości, nie wiem, followersów czy subskrypcji, no to popularności mi daleko. Ale faktem jest to, że jestem w jakiś sposób rozpoznawalna w tym community, zarówno gdzieś tam w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Kolabowałam też z różnymi ludźmi, zdarzało mi się z różnymi ludźmi coś popisać, nie wiem, wziąć udział w jakimś dubbingu, czy właśnie głównie jakieś tam party na map, so you know. Ale dobra, prawilne podejście, no
Zaprosiłabym i zrobiłabym imprezkę. Wtedy bym dzwoniła na policję. Czy lubisz filmiki Kserdy? Tak, lubię. Ale wiadomo, kiedyś było inaczej niż teraz i teraz nie oglądam i w sumie nie chce mi się naprawdę rozwodzić nad tym tematem. Lubisz psy, koty, tygrysy? Lubię zwierzaczki. Tak, lubię zwierzaczki, lubię psy, mam psa, lubię koty, ale te koty, które dają się pogłaskać. No i tygrysy, no tak lubiłam tygrysy, że sama stałam się jednym z nich. W czym montujesz filmy? Zależy. No na komputerze montowałam w Movie Makerze, a teraz Viva Video, Video Show Lite i Power Director. Perfect English. Aha, czyli ten Perfect English w tytule adnotuję do tego, że nie potrafiłam powiedzieć Power Director. Okej. Ale tak, w tamtych czasach to już był ten moment, gdzie ja głównie zaczynałam montować na telefonie. Bo tak jak wspomniałam, montowałam też w Live Movie Makerze. Jak ktoś nie pamięta, stary program do montowania, który był na Windowsie. Ale no cóż, raz jakoś tak się stało, że montowałam sobie music video w tym Live Movie Makerze. Dokładniej było to do piosenki Fight Song, która w tamtych czasach trendowała. I honestly, ten teledysk miał w sumie być takim moim odreagowaniem na to, jak, Boże, jedna osoba mnie tam potraktowała jakby whatever, you know. Ale jak widać, nie było mi dane, bo w trakcie montowania nagle pliki zaczęły mi znikać, zaczęły się pojawiać żółte trójkąty, ale nie takie fajne trójkąty, nie fajne trójkąty. And well, dosłownie parę minut później komputer się skraszował, wyłączył, no i co się okazało? Jakimś cudem usunęłam Windowsa. Usunęłam Windowsa z nie swojego laptopa, montując potrzebowy filmik. Także no mówię, potem głównie montowałam na telefonie, właśnie tam w różnych tych darmowych programach do montażu, one zazwyczaj miały watermarka, więc jakby no każdy wiedział, każdy widział. A obecnie montuję w Wondershare Filmorze 9 i tak naprawdę zaraz będzie jakoś 10 lat, kiedy jestem wierna programowi Filmora. Bo montowałam przez wiele, wiele lat w 6, przez chwilę miałam 8 i teraz siedzę w 9 i naprawdę bardzo wygodny program, bardzo, właśnie do tych prostych filmików, tych pogadankowych, czy do montowania serii, jak najbardziej na plus. Polecam. Czy wolę zostać zaatakowana przez rój pszczółek, czy niedźwiedzia? Patrząc na to, że niedźwiedź jest duży i łatwo by mnie mógł, zabić, to chyba pszczółki to lepsza opcja. Chyba. A, to jest ten typ pytań. Okej. Do kogo Joy ma podobny głos? Tak naprawdę to ja nie znam się na głosach. Nie wiem, może Koko, nie wiem, po prostu nie wiem. Tutaj pytanie dosyć personalne. Wspomniana ksywa to należała do jakiejś jednej z moich starych internetowych koleżanek. So ja. I to akurat prawda, jakby czasem ludzie wysnuwali jakąś taką teorię, że bo ta głos ma podobny do tej, a ten do tej i w sumie nie ma co się rozwodzić. Ja nie rozpoznaję tak po głosach. Jakby Ile mam LPS Pop? Mam 3 LPS Pop. o mój Boże, biedna Bri. O mój Boże, biedna Katalena. Moje 3 popy. Tymczasem ja pokazując 2, ale no cóż. This is all I have. Oczywiście mam tutaj różową parówę. Mam w sumie te wszystkie 3 figurki po dziś dzień, także dalej jest w mojej kolekcji. Mamy też tutaj OG Bridget, jak widać po nagrywaniu Stay With Me, po nagrywaniu próby samobójczej. O mój Boże. Short, co ty robisz? Ta figurka potem finalnie stała się naszym obecnym karnawalem. No i mamy tutaj Katalenę. Już widać tutaj po tych oczach, że to był jeden z jej końcowych etapów życia. Bardzo styrałam tą figurkę. Bardzo ją kochałam, bardzo dużo się nią bawiłam, nagrywałam i samą w sobie bazę mam po dziś dzień, ale nie jest w żaden sposób do użytku, chyba żebym zrobiła jakiegoś customa. Okej, jeżeli się nie pomyliłam, to powinnam mieć mniej więcej 37 popów ze starej serii i 7 z nowej. Więc razem 44 figurki, wliczając w to 7 powtórek Olgierdów i 3 powtórki brązowego Coli. Pozostałe popy, jakie posiadam, to są fejki. Czy mam jakieś zwierzątko? Tak, mam psa, który się nazywa Scooby. Tak jest. Mam psa, który się nazywa Scooby. Skąd pochodzi nazwa kanału?
Moim ulubionym petkiem zawsze była Kate. No i jak już założyłam kanał, to chciałam, żeby ona go prowadziła, a ona jest shorthairem, no i shorthairka. Nie mam tutaj nic do dodania. Kto mnie inspiruje? Inspiruje mnie naprawdę wiele osób, wymieniać nie będę, bo to jest po prostu, jak wejdę w jeden filmik, to leci się dalej, tak po prostu się skacze i w ogóle. A chociaż obecnie jakby na przestrzeni lat coraz mniej i mniej oglądam tego LPS Tube'a, więc ciężko powiedzieć tutaj o jakąś inspirację. Na pewno zrobi mi się miło, jak zobaczę, że ktoś, kogo znam, wstawił filmik i jestem jak, o, fajnie, oni jeszcze też żyją, that's cool. Ale jeżeli chodzi o jakąś inspirację do tego, by być tutaj, być twórcą, to głównie opieram się na emocjach, bo jestem osobą bardzo wysoko wrażliwą, emocjonalnie inteligentną, i skupiam się na tym, ale też inspiruje mnie do tworzenia historii właśnie muzyka, jakiś konkretny vibe piosenek i nie tylko. Mam też bujną wyobraźnię, potrafię słuchać ludzi i tak naprawdę inspiracje są dookoła nas. Może to być zarówno właśnie czyjaś twórczość, jak i nasze własne wymysły. Grunt, by pamiętać, czym jest kopia, czym jest inspiracja, bo okazuje się, że w wielkim 2025 roku dalej są osoby, które nie znają tych terminologii i nie widzą różnicy. And that's sad. Co robię w wolnej chwili? Obmyślam filmiki, idę gdzieś, bawię się z psem, nagrywam. To jest w ogóle jedno z pytań, które zawsze wszędzie gdzieś tam się powtarzało w różnych filmikach. Jakby każdy był ciekawy, co ty robisz w wolnym czasie, co ty robisz poza YouTube'em. I to jest jak, no jakby, I don't know, w tamtych czasach, no tak jak tutaj odpowiedziałam, nothing specific, I'm just kid, I'm having fun, recording videos and stuff. I to pytanie było skonstruowane bardziej dla osób, które, nie wiem, mają zajęcia jakieś, nie wiem, pozalekcyjne, jakieś inne hobby poza LPS, a ja tego nie miałam, więc w sumie opowiadam o jakichś basic rzeczach. Jeżeli chodzi obecnie, to w sumie w tym poprzednim Q&A chyba na to odpowiadałam, ale no co, zarabiam pieniądze i chodzę spać i dalej bawię się z psem. I don't know, jakby wspomniałam tutaj, że gadam z ludźmi na Hangoucie, jakby nie, ja już z ludźmi zbytnio nie piszę. Jakoś to tak w ostatnich, nie wiem, 2 latach, roku, 2, gdzieś tam sobie odpuściłam, bo jest to totalnie zbyteczne, a ludzie są tutaj okropni i chyba po prostu nie chcę mieć więcej zawodu i złego traktowania w swoim życiu. Lubię sobie chodzić na zakupy i szukać jakichś rzeczy do figurek, bądź właśnie jakiejś promocji, okazji and stuff. W okresie zimowym niekoniecznie, ale w letnim lubię robić podobną rzecz, tylko że chodzę na targowisko i moje wejście na targowisko zawsze opiera się na szukaniu jakichś zabawek i liczenie, że znajdę pet shopy. Przeważnie to się nie dzieje. Raz na jakiś czas zdarzy się gdzieś pojechać, jakiś city break, te sprawy, ale ogólnie tak no, daily basics jest, tak jak powiedziałam, jakby konsumowanie mediów, dorosłe życie i chodzenie po lekarzach, dopraszanie się o pomoc, której nikt nie chce mi dać. Everybody just wish I was dead already. Czy widziałam jakąś LPS tubelkę w realu? Nie. W tamtych czasach nie, bo starsze osoby wiedzą, jak ciężko było się z kimkolwiek z community spotkać, a jednocześnie każdy dosłownie marzył o tym, by spotkać swoją internetową, petshopową przyjaciółkę, o mój Boże! I tak naprawdę tutaj farta mieli ci, których petshopową taką właśnie przyjaciółką, nie wiem, był ktoś z rodziny, jakiś kuzyn, kuzynka, ktoś z ich miasta, jakaś wiadomo, nie wiem, koleżanka z dzieciństwa, etc. Ale inni ludzie, takich jak właśnie na przykład ja, którzy mieszkali sobie na jakimś wypizdowiu i nie mieli tutaj totalnie nikogo, kto też był petshopiarą, no to wiadomo, zawsze jak już się nawiązywało w necie te relacje, to się marzyło o tych spotkaniach, no ale ze względu na wiek no i na to, jak kiedyś właśnie te inne czasy wyglądały, nie było to do końca możliwe. Dosłownie nieliczni mieli okazję zrealizować takie coś, no bo też się często składało tak, że zawsze sobie musiałam znaleźć koleżankę, która mieszka jakieś 600 km ode mnie, więc kinda problematic, ale po tych 10 latach mogę powiedzieć, że udało mi się spotkać 5 osób z LPS Community. Moje pierwsze spotkanie z tą właśnie pierwszą osobą było trochę randomowe i nie powtórzyłabym tego. Czy lubisz, jak twoja klasa mówi, że oglądała twój kanał?
Nie mam takiego problemu, bo moja klasa mnie nie ogląda. Chyba. To akurat było ciekawe pytanie, bo w tamtym czasie, kiedy to nagrywałam, faktycznie tak było. Aczkolwiek rok jakoś po tym filmie zdarzyła mi się taka sytuacja, że może nie tyle, że klasa wiedziała, ale znalazły się jakieś osoby ze szkoły, z gimnazjum, które właśnie coś niecoś słyszały, że tam nagrywam. Czy masz piegi? Nie, Czy ma aparat na zęby? nie. Lubię wiele figurek. A tutaj chyba zabrakło w montażu pytania, więc podejrzewam, że to było, czy mam jakąś ulubioną figurkę. I muszę powiedzieć, że w tym momencie moją ulubioną figurką z niepopów jest ta oto Tabi, którą udało mi się zdobyć po niesamowitej walce, ponieważ 3 razy próbowałam ją kupić i dopiero za 3 razem mi się udało. Ja nawet nie wiedziałam, że ona ma taki tutaj właśnie wzorek na szyi, taką linię, trochę to wygląda jakby była to kicia jako awareness, trying to kill yourself by hanging yourself, you know. Jest to jedna z moich ulubionych tabikatów i tak naprawdę odkąd ją kupiłam, I'm still obsessed with her. Poza tym mam dużo figurek, które naprawdę lubię, ale już tutaj nie będę wyjeżdżać ze stereotypowym, że no moje główne quattro, wiecie, Olgierd, Carnival, Meghan, Brie, bo jakby to wszyscy wiedzą. We know that and I know you don't care anymore. Bardzo też lubię tego fejkowego Colliego od Lowerki. Jakby Leo jest po prostu taki uroczy i głupiutki i uwielbiam go. Ja w ogóle mam dużo figurek, które lubię. Na przykład bardzo lubię też kształt żyrafek z tej starej serii. Chociażby tutaj jest taka ninia z serduszkami w oczach, jest totalnie urocza. Z żyrafek bardzo chciałabym mieć, dam tutaj zdjęcie, o tą bym chciała mieć. Kiedyś ją prawie kupiłam, ale no nie udało się. Nie mam jednej ulubionej. Czy noszą okulary? Nie noszę. Zgadza się, nie nosiłam i do tej pory nie noszę. Jeżeli zdarzyło się Wam widzieć mnie w okularach, to tylko jako rekwizyt, przeważnie kiedy cosplayujemy Olgierda. Ile ważysz? Pytanie trochę off guard i ja sobie skipnę, bo po co komu wiedzieć, ile ja ważę? Okej. Jak masz na imię? W kilku filmikach mogliście usłyszeć, jak mówiłam, ale nazywam się Natala. Jaki masz telefon? To też możecie wiedzieć z filmików, znaczy z filmiku. Mój telefon to jest Huawei Y5. No, mój aktualny telefon w tym momencie to jest Xiaomi Redmi 13. Jest to telefon, którego Wam nie polecam. Kola czy Pepsi? Cola. Honestly, bez różnicy, bo nie piję jakoś często coli. Shothair czy jamnik? Short hair. Jaki masz rozmiar buta? O tym właśnie mówiłam. Dobrze, że na to nie odpowiedziałam, bo jakby bitch, what the fuck? Twój ulubiony kolor? Czarny, biały, fiolet, niebieski. W sumie trochę prawdy, trochę nie. No wiadomo, biały, czarny zawsze on top, fioletowy też jest ładny, czerwony, ale jakby basically nie mam ulubionego koloru. Ja jestem tak nudną osobą, że nie mam żadnego signature color, nie mam żadnych ulubionych kolorów, jakby whatever. Wiosna, lato, jesień czy zima? Lato. Aktualnie, kiedy to nagrywam, jest zima i bardzo enjoyuję tą zimę, więc chyba nie muszę odpowiadać. Pytanie od Misi. Czy mnie lubisz? O mój Boże, to było bardzo dramatyczne. Najlepsze jest to, że ja pamiętam, o której misi była mowa i o mój Boże, jakby to były czasy hangoutów i różnych, wiadomo, jakichś kłótni, dramek. Pamiętam, że tam się z nią trochę żarłam, jakby basically tej osoby dawno w community nie ma, nie wiem do końca kim ona była i w ogóle. Pamiętam, że kiedyś jej profilowe robiłam. No i 30 pytanko na dzisiaj. Osób, których nie lubię. Ojej, jestem taka super, najlepsza, najśmieszniejsza. Wszyscy mnie lubią. O mój Boże, to było cringe'owe, ale jakby chyba wiemy, o co mi wtedy chodziło, co młodsza short miała na myśli. Jeżeli chodzi o typ osób, których nie lubię, oh my god, nie lubię osób, które za wszelką cenę robią z siebie ofiarę, mimo że to one zawiniły, jakby bro, what the fuck, próby emocjonalnego szantażu.
też mi się zdarzyły w community, tak, bo staram się tutaj mniej więcej fokusować na tym, że jesteśmy tutaj w Pet Shopolandzie i mówimy o community, chociaż tak naprawdę świat internetowy i realistyczny się bardzo w tych czasach już pokrywa i przekonałam się o tym na przestrzeni lat. Bardzo nie lubię osób, które stosują performative care. Jeżeli ktoś napisze do mnie raz na rok, to sorry, nie jesteśmy żadnymi przyjaciółmi. Ja rozumiem chęć troski, to, że nie każdy potrafi ją okazać, ale w momencie, kiedy ktoś ją okazuje tylko wtedy, kiedy już jest naprawdę źle, to jest trochę ofensywne. Bo idąc tą logiką, to by wychodziło na to, że u mnie musi być cały czas źle, żeby ktokolwiek w jakiś sposób się mną przejął, zainteresował, czy po prostu chciał ze mną pogadać. Jakby, bro. Kolejny typ osób, których nie lubię, to te, które nadużywają mojego dobra. Tak jak wspomniałam, ja jestem dosyć emocjonalną osobą, biorę community w zupełnie inny sposób niż inny, mam tutaj inną perspektywę na to i dużo ludzi lubi to wykorzystywać. Ja jestem typem osoby, który nagrywa specyficzne serie ze specyficznymi tematami, postaciami, po to, żeby też wzbudzać jakiś awareness i żeby ludzie mieli do czego relować, poniekąd, żeby nie czuli się, że są sami za jakąś rzeczą, żeby mogli zobaczyć, że hej, jakaś postać w jakimś serialu to w sumie ma podobne problemy co ja. I jakby, you know, it's a cool thing do momentu, w którym ludzie akceptują tylko fikcję i mają problem do rzeczywistości. Bro, it's literally the same thing, it's just not fictional. Nie lubię w tym community osób, które nie szanują swojej widowni, które mają ją gdzieś albo basically traktują ją po prostu źle, bo myślą, że mogą, bo nie wiem, są popularni i jakby that's fajnie, że kogoś sobie zjadą od góry do dołu. Denerwują mnie sezonówki na TikToku, które myślą, że wiedzą o Pet Shopach wszystko, a ich kolekcja składa się tylko z G7 i tak naprawdę nie mają żadnej wiedzy a propos kolekcjonerstwa i figurek. I nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś, że tak powiem, ugryzłby się w język i pomału by czerpał tą wiedzę, zamiast się wykłócać z innymi ludźmi. It's so fucking hilarious. What are you even doing? Nie lubię osób, nie lubię w tym community ludzi. O mój Boże, mogłabym odpowiadać w nieskończoność, jakiego typu osób nie lubię. Pewnie połowę z tego i tak musiałam wyciąć, żeby nie było tutaj nie za miło. No dobra, to jest już koniec części pierwszej, a druga już niedługo. Pa! Także tak, to było cudne komentowanie starego filmiku. Stary film trwał 4 minuty i 20 sekund, a ja już mam przynajmniej 40-minutowe nagrywanie japowania z teraz, więc wydaje mi się, że na tym sobie zakończymy i tą drugą część nagram sobie najwyżej w kolejnym filmie. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa 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 pa!